Wyobraźcie sobie reklamę brzmiącą tak. Zapraszamy na najwyższej jakości zabiegi manikiru hybrydowego. Gwarantujemy miłą obsługę, sterylne narzędzia, wysoką jakość usług i pracę przy użyciu produktów pozbawionych kwasu siarkowego i arszeniku. Brzmi dziwnie, prawda? Więc dlaczego niektórzy przywiązują taką wagę do produktów z gatunku 3 free, 5 free albo 17,5 free? Przecież zasada jest taka sama. Chcesz dowiedzieć się więcej? Zapraszam na kolejny odcinek Semilac Expert. Mówi się powszechnie, reklama dźwignią handlu. I okej, zgadzam się z tym jak najbardziej. Niewiele jest obecnie dziedzin życia, w których nie atakowałyby nas różnego rodzaju komunikaty reklamowe. Jedne są zabawne, inne wywołujące refleksje, zapadają w pamięć albo szybko o nich zapominamy. Kolejne bywają kontrowersyjne, a jeszcze inne całkowicie wygładzone, tak by dotrzeć do jak największej rzeszy odbiorców. Ale istnieje jeszcze jedna grupa komunikatów. Można zauważyć, że wielu producentów uległo ostatnio temu trendowi i bazuje na przekazie, który opiera się na strachu. Waszym strachu. Bo jeśli 10 producentów mleka nagle zacznie reklamować swój produkt jako ekstra witalny, nie zawierający rtęci i eternitu, to po jakimś czasie spojrzycie podejrzliwie na dotychczasowy kartonik, który nie zawiera takiej informacji. Czyli tam jest rtęć, pomyślicie sobie. A to nie może tak wyglądać. Fakt, że produkt jest free of, absolutnie nie musi oznaczać, że jest lepszy albo bezpieczniejszy. Wiele paznokciowych marek kładzie obecnie nacisk nie tylko na dobroczynne właściwości produktu, ale również prezentuje nam długą listę substancji, których produkt nie zawiera. I tu pojawia się drobny problem. Niektórzy zapominają, że producentowi nie wolno deklarować, że jego produkt nie zawiera substancji, której użycie w kosmetyku i tak jest zakazane. Bo takie działanie wprowadza konsumentów w błąd i w złym świetle stawia produkty konkurencji, która nie stosuje takiej nieuczciwej praktyki. Nie możemy bowiem zapominać, że obszar szeroko pojmowanej reklamy jest uregulowany prawnie i wszelkie komunikaty powinny mieć oparcie w dowodach i faktach. Dlatego w tym odcinku opowiem co nieco na temat produktów wegańskich, organicznych i 3, 5, 7 free. Bardzo kocham zwierzęta, więc zacznę może od produktów wegańskich. Czy ktoś z Was zastanawiał się, co w praktyce oznacza to w naszej branży? Bo oczyma wyobraźni widzimy pewnie cierpiące króliki, katowane delfiny albo przetrzymywane w klatkach papuszki. A to ciekawe zagadnienie, biorąc pod uwagę fakt, że o ile mi wiadomo, istnieją tylko 2-3 przypadki odzwierzęcych komponentów. W lakierach do paznokci stosowane bywają lub bywały koszenila, łój wołowy, kwas stearynowy i rybia łuska. Punkt pierwszy, czyli koszenila, używana była przez Majów i Azteków, natomiast obecnie występuje jako barwnik w przemyśle kosmetycznym oraz spożywczym. Stosuje się ją do zabarwiania napojów, ciastek, galaretek czy jogurtów. Ten czerwony pigment uzyskiwany jest ze zmielonych i wysuszonych czerwców kaktusowych, czyli robaczków żerujących na opunkcjach. Z kolei niewielka ilość łoju bywała stosowana przez producentów lakierów, ale w przypadku większości z nich została już zastąpiona syntetycznymi odpowiednikami. Tak jest po prostu łatwiej. O rybich łuskach też już zapomniano, choć kiedyś rzeczywiście nadawały lakierom błysk i perłową poświatę. I teraz pytanie, czy ewentualna obecność tych składników rzeczywiście ma dla klienta takie znaczenie? Czy szumnie deklarowana wegańskość jest tu uzasadniona? To trochę tak, jakby wieczorny seans dziennika Bridget Jones nazywać wegańską rozrywką, bo w filmie nie występowały psy, ani konie. W dość krótkich słowach można też omówić kwestię lakierów organicznych. Z czym bowiem kojarzy nam się to słowo? Z bezpieczeństwem, zdrowiem i naturalnością. A tymczasem odnosi się ono do substancji, które w swoim składzie mają węgiel. A więc organiczny jest długopis, kubeczek, ja jestem organiczna. Organiczne nie są jedynie woda, powietrze, metale i minerały. Czy zatem sugerowanie, że produkt kosmetyczny organiczny jest lepszy od innego, jest fair? Niech każdy sobie odpowie na to pytanie sam. Idźmy dalej. Oświadczenia free of są dozwolone w przypadku, gdy umożliwiają konsumentowi dokonanie świadomego wyboru. Na przykład nie zawiera alkoholu ze względu na prowadzony styl życia, kulturę czy też religię. Nieuprawnione są natomiast deklaracje dyskredytujące składniki, które nie są dozwolone w przemyśle kosmetycznym.
To samo dotyczy substancji, które z technologicznego punktu widzenia nie mają zasadności występowania w danym produkcie. W sektorze lakierów hybrydowych odbywa się obecnie wyścig w komunikacji 3 free, 5 free, 7 free, 9 free, 12 free. Ciekawa jestem, na ilu free ta gonitwa się zakończy. Woli wyjaśnienia? Rozwiniemy te tajemnicze skróty. 3 free. Produkt nie zawiera takich substancji jak ftalandibutylu, formaldehyd, toluen. 5 free. Produkt nie zawiera powyższych oraz żywic formaldehydowych i kamfory. 7 free. Produkt nie zawiera wszystkich wymienionych wcześniej związków oraz tosylamidu etylu i ksylenu. Powyższe deklaracje zostały niezasadnie przeniesione z opisów lakierów klasycznych, w których substancje te pełniły lub pełnią określone funkcje. Stosowanie niektórych z nich jest zakazane w kosmetykach, np. DBP, bądź też trwają prace legislacyjne mające na celu skreślenie z listy dozwolonych substancji, jak w przypadku formaldehydu. Niemniej jednak producentowi nie wolno deklarować, że jego produkt nie zawiera substancji, której użycie w kosmetyku i tak jest zakazane. Takie działanie wprowadza w błąd klienta i w złym świetle stawia produkty konkurencji, która nie stosuje nieuczciwej praktyki marketingowej. O tym wszystkim możecie poczytać w tym oto dokumencie opublikowanym przez Polski Związek Przemysłu Kosmetycznego. A warto podkreślić, że Semilak, będąc członkiem tej organizacji, jest na bieżąco z jej działaniami. Technologia lakierów hybrydowych oparta jest na zupełnie innych substancjach, bo główne składniki stanowią światłoutwardzalne polimery. To też wykorzystanie deklaracji lakierów klasycznych 3, 5, 7 free nie ma większego sensu. Producenci, którzy praktykują tego typu działania, manipulują rynkiem i konsumentami. Marka Semilak, szanując swoich klientów, nie daje się wciągnąć w ten nieetyczny wyścig marketingowy, mimo że oczywiście sama oferuje lakiery zgodne z formułą free. Ale czy krzyczymy o tym w promocyjnych banerach? Nie. Firma uznaje to za standard, bo takie są wymogi prawne. O czym jeszcze warto wspomnieć? O testowaniu produktów do stylizacji paznokci na zwierzętach. Marka Semilak tego nie robi. Ale czy umieszcza te informacje w swoich materiałach reklamowych? Nie. A dlaczego? Wystarczy przewinąć ten filmik minutkę wstecz. Odpowiedź na to pytanie już padła. I jeszcze jedno zagadnienie. Bezglutenowe produkty do stylizacji paznokci. Warto nadmienić, że gluten to mieszanina białek wysokocząsteczkowych, zatem prawdopodobieństwo przeniknięcia przez płytkę paznokcia jest bardzo nikłe. Poza tym, czy producenci lakierów używają w swoich produktach olejów i ekstraktów roślinnych? A jeżeli już deklarują brak zawartości glutenu, to czy faktycznie wykonują analizy w celu oznaczenia tej substancji i potwierdzenia jej braku? Miałabym co do tego pewne wątpliwości. Podsumowując, pamiętajcie proszę o jednym. Określenie chemia nie powinno mieć pejoratywnego wydźwięku. Często słyszę opinię: ojejku, ile chemii jest w tych hybrydach. Kurczę, a gdzie jej nie ma? Wszystko wokół jest chemią, prócz światła i elektryczności. Dlatego nie bójcie się produktów, które są dopuszczone do sprzedaży w Unii Europejskiej albo nawet na innych kontynentach. Jeśli będziecie ich używać poprawnie, ryzyko problemów jest bardzo nikłe. Pamiętacie moje nawiązanie do reklamy produktu kosmetycznego, który jest taki fantastyczny, bo nie zawiera kwasu siarkowego i arszeniku? Więc nie dajcie się zwieść. Wybierajcie materiały kierując się kolorami, poziomem obsługi, ofertą edukacyjną i przede wszystkim jakością produktów. Ale nie dajcie się wciągnąć w sidła marketingu strachu. Niech moc będzie z Wami. Do zobaczenia w kolejnym odcinku.